Jeżeli masz trawnik z nierównościami, stromymi fragmentami, wąskimi zakamarkami, gdzie trudno manewrować kosiarką, albo masz w ogrodzie żwirowe ścieżki czy podjazd i nie chcesz, żeby w trudnych warunkach kosiarka zniszczyła trawę, to właśnie do takich miejsc została zaprojektowana ta kosiarka. Dzisiaj przetestuję ją u siebie, w dość trudnych warunkach. Właśnie skończyła się bardzo mroźna i śnieżna zima. Śnieg się roztopił i mój trawnik jest teraz mocno nasiąknięty wodą. To jest Segway Navimow i208 AWD z napędem na wszystkie koła. A teraz zobaczmy, co kryje się w pudełku i jak wygląda ta maszyna. Pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy, poza tym, że jest jeszcze idealnie czysta, to te duże koła. No i trzecie koło z tyłu. Dzięki niemu kosiarka może wykonywać bardzo płynne obroty w miejscu, czyli tak zwany zero turn, bez niszczenia trawnika. Pomaga też w trudnym terenie i na zboczach nawet do 45 stopni nachylenia. Pod spodem znajdziemy 5 wachliwych noży tnących. Jeżeli trafią na kamień albo korzeń drzewa, cofają się i dzięki temu nie uszkadzają mechanizmu kosiarki. W zwykłej kosiarce spalinowej w takiej sytuacji można nawet wygiąć wał i zniszczyć maszynę. Jedną z najciekawszych funkcji jest Vision Fence. Z przodu znajduje się kamera z systemem AI, która rozpoznaje różne elementy ogrodu, takie jak krawędzie trawnika, rabaty, ścieżki, ściany i ogrodzenia, żywopłoty, drzewa, meble ogrodowe, a nawet zwierzęta domowe. Przejdźmy teraz do konfiguracji. Na początku pobieramy aplikację i rejestrujemy urządzenie. To zajmuje dosłownie chwilę. Po rejestracji mamy pełny dostęp do wszystkich funkcji. Następnie trzeba stworzyć mapę ogrodu. Można to zrobić ręcznie, sterując kosiarką telefonem i objeżdżając granice trawnika, albo automatycznie. Ja ostatecznie użyłem automatycznego mapowania. Funkcja Drop and Mow poradziła sobie znacznie lepiej niż moja wcześniejsza ręczna próba. Były drobne problemy, np. przy karmniku dla ptaków czy przy krzakach borówek, ale robot zamiast się zablokować, wykorzystał kamerę AI i sam znalazł drogę. Mapowanie jest gotowe, więc klikam Zakończ i zapisuję mapę. I to w zasadzie wszystko. Robot może już pracować. Jeżeli ogród byłby bardziej skomplikowany, w aplikacji można wyznaczyć strefy, do których kosiarka nie ma wjeżdżać, albo stworzyć dodatkowe obszary koszenia i określić dokładną trasę dojazdu. Mój trawnik jest teraz bardzo mokry. Gdybym używał zwykłej kosiarki, prawdopodobnie zniszczyłbym trawę, powstawałyby kolejny i wyrywana byłaby darń. A ta kosiarka radzi sobie naprawdę dobrze. Nierówności, wyższa trawa, a nawet niewielkie kretowiska nie stanowiły dla niej większego problemu.
Po zakończeniu pracy robot sam wraca do stacji dokującej i zaczyna się ładować. Rozpocznie się ładowanie. Docelowo będzie zamontowany na stałe w ogrodzie i będzie wyjeżdżał do koszenia automatycznie. W aplikacji możemy ustawić harmonogram koszenia, godziny pracy, częstotliwość, a nawet koszenie nocne. To nie jest mój pierwszy robot koszący. Mój pierwszy model wymagał przewodu granicznego zakopanego wokół ogrodu. Ten przewód mówił kosiarce, gdzie może jeździć. Instalacja była dość uciążliwa. Trzeba było omijać każdą roślinę, pilnować, żeby ktoś go nie przeciął, a gdy rośliny rosły, trzeba było wszystko poprawiać. Później pojawiły się roboty z anteną RTK, które określały swoją pozycję dzięki satelitom. Problem w tym, że w ogrodach z dużą liczbą drzew albo budynków pojawiają się tak zwane martwe strefy sygnału. I tutaj pojawia się technologia NRTK, Network RTK. W dużym skrócie robot wykorzystuje Wi-Fi z domu albo sieć komórkową, a do tego kamerę AI. Połączenie NRTK i Vision sprawia, że robot może pracować praktycznie w każdym ogrodzie bez problemów z sygnałem. Dodatkowo producent nadal dołącza antenę RTK, więc mamy dodatkowe zabezpieczenie. Robot bardzo dobrze rozpoznaje też granice trawnika, na przykład przy kostce brukowej, i potrafi dokładnie objechać takie miejsca. Podczas mapowania zauważył nawet stos gałęzi na trawie, potraktował go jako przeszkodę i po prostu go ominął. Kosiarka jest również wodoodporna. Może pracować w deszczu, a nawet podczas opadów śniegu. Oczywiście w aplikacji można ustawić, żeby w takich warunkach nie kosiła. To przydatne szczególnie w Polsce, bo zdarza się bardzo deszczowy lipiec i trawa potrafi wtedy szybko urosnąć. Seria Navimow i2 występuje w 3 wersjach: i205 do 500 m2, i206 do 600 m2 i 208 do 800 m2, czyli model, który testuję w tym filmie. Po testach najbardziej spodobało mi się kilka rzeczy. Przede wszystkim bardzo dobrze radzi sobie z nierównościami, świetnie skręca w miejscu bez niszczenia trawy, bardzo dokładnie dojeżdża do krawędzi trawnika. Aplikacja daje ogromne możliwości ustawień. Możemy tam ustawić harmonogram koszenia, włączyć koszenie nocne, sprawdzać raporty pracy czy zmieniać ustawienia systemu Vision Fence. No i jeszcze jedna rzecz. Ta kosiarka jest naprawdę bardzo cicha. Podczas koszenia prawie jej nie słychać. To był Segway Navimow i208 AWD. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tej kosiarce, sprawdźcie linki w opisie filmu. Dzięki za oglądanie.